Witajcie kochani w kolejnym teście. Tych testów teraz pojawi się kilka, o ile nie oszaleję od nadmiaru ładowania baterii i tego całego sprzętu, który mnie w tej chwili otoczył. Chciałem testować, a teraz trochę narzekam. No dużo tego jest, kurczę, jednak ja pierdzielę, tyle tego szpeju, kamery, wszystko baterie. To jest wszystko na baterię teraz. To po prostu nawet lornetka z dalmierzem już jest na baterię, tylko akurat tam nie trzeba za często wymieniać. Ale po prostu wszystko jest dzisiaj na prąd. Boże kochany, coś strasznego. Ale dobra, słuchajcie, bardzo duże zamieszanie się zrobiło po tym, jak wrzuciłem kilka materiałów z tym termowizorem. Słuchajcie, powiem Wam, że bardzo zabawna sprawa, dlatego że dostałem informację, to przyszło do mnie bezpośrednio z Chin, od jakiegoś, nie wiem, dystrybutora. To jest niby Infrared, tu jest napisane Infrared. Ja już nie wiem, myślę, że Chińczycy mają generalnie jakiś tam problem z brandami. To niby jest Infrared albo Infrared, ja nie wiem, czy to jest marka, czy to jest dystrybucja, wszędzie jest logo Infrared. No nic, słuchajcie, w każdym razie zabawna sprawa, bo mam teraz na testach chyba najdroższą i chyba najlepszą obecnie lornetkę termowizyjną, czyli Pulsara Mergera XL 50, chyba tak to się nazywa, LF. No piekielnie drogi sprzęt i oczywiście top półka w osobnym materiale będzie na ten temat, natomiast powiem Wam, no sprzęt robi niewiarygodne wrażenie, ale to cudo, to maleństwo również zrobiło na mnie wrażenie, dlatego że znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie rynku termowizorów. Jest to najtańsze, jakie ja znam urządzenie, dlatego że kosztuje coś tam koło 2000 zł, chyba $419 jest obecnie cena detaliczna. Jak doszła paczka, powiem Wam dokładnie jak było. Jak przyszła mi paczka z tym, to akurat był koło mnie Wachu, Tomek, tam no generalnie zarząd mojego koła. No i wyciągam, mówię, chłopaki, przyszedł termowizor na testy, kto chce popatrzeć, nie? No i jak Wachu to zobaczył, no generalnie od razu wszyscy mnie wyśmiali, nie? W ogóle po co mi to? Ja mówię, no nie wiem, no wysłali na testy, to przetestujemy, Boże kochany. Wyciągnąłem tę kostkę, która waży 9 gram i dosłownie jest mniejsza niż paczka zapałek. No i oczywiście pełen śmiech i przyrzekam Wam i słowo Wam daję honoru, że w momencie, kiedy wpiąłem to w telefon i pokazało się pole, akurat tam był zasiew kukurydzy i sarna na 300-400 metrów na tym polu, to wszyscy powiedzieli coś, co się nie nadaje do cytowania. Naprawdę wszyscy byli w ciężkim szoku. Dlatego bez wahania wrzuciłem te rolki i tak dalej, żeby to pokazać. Nie żeby to reklamować, bo nikt mi nie płaci za reklamę tego. Natomiast przyrzekam, że po 10 minutach testu Grzesiek już sobie zamówił. To znaczy poprosi mnie, żebym mu zamówił, bo mam kontakt akurat tam do gościa, więc pokazałem, komu bym to nie pokazał, to każdy mówił, wow, chcę to mieć. Dlaczego? Dlatego, że no jest to po prostu bardzo, bardzo tanie urządzenie. Dla kogo? Uważam, że jest to urządzenie dla kilku osób i jest to coś, co naprawdę, czego brakowało mi na rynku, bo pewnie to jest na rynku, nie wiem, zaraz mi ktoś napisze, że to już było. No pewnie, że to chyba nie jest jakaś turbonowość, chociaż może jest, naprawdę nie wiem, ale nie widziałem, nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Oczywiście miałem w komórce, w Caterpillarze miałem termowizor, ale to był termowizor, który można było sobie sprawdzić, czy się gdzieś kable, nie wiem, nie przegrzewają, albo czy herbata jest gorąca, bo tak naprawdę nic więcej tym sensownego nie szło zobaczyć. Tutaj detekcja jest na poziomie, no pytanie, co to jest detekcja. Samochód widać z kilkuset metrów pod kilometr. Jeżeli chodzi o zwierzynę, to sarny, które widzę w porządnym termowizorze, a nie widzę ich w tym, praktycznie w ogóle, to jest 800-900 metrów. Czyli to już nie odczarujmy się, nie ma takiego zasięgu. Natomiast 300-400 metrów jestem w stanie na 100% rozpoznać, czy to jest sarna. Na 100%. Więc no, uważam, że za sprzęt za 2000 to jest szok po prostu. Jeżeli chodzi o rozdzielczość matrycy, tutaj podaję Wam dokładnie na ekranie, to jest tam 300 coś tam na 200 coś tam, czyli generalnie najmniejsza jakaś sensowna taka rozdzielczość, czyli to, co jest w najmniejszych, najbardziej budżetowych termowizorach. I jeszcze raz wrócę, do kogo to jest? To jest dla ludzi, którzy nie mają termowizora, bo ich nie stać. Po prostu, albo nie chcą wydawać 6, 7, 5 tysięcy złotych na termowizor. Te osoby mogą się czymś takim zainteresować. Może się tym zainteresować też ktoś, kto ma już termowizor, ale regularnie zdarza mu się chodzić z kimś innym, z jakimś stażystą, z sąsiadem, z kolegą, z żoną
i po prostu ta druga osoba co chwila go prosi, żeby podał swój termowizor, albo po prostu chodzi na ślepo po ciemnym lesie czy po ciemnym łowisku. Koma! Taka osoba może chcieć sobie naprawdę niedrogo kupić takie urządzenie po to, żeby mieć dla kogoś. Myślę, że tym powinny się zainteresować koła łowieckie, które mają wśród swoich członków ludzi, którzy nie mają termowizji, a chcą, żeby te osoby pilnowały na przykład zasiewów. No ciężko, żeby koło inwestowało kilka czy kilkanaście tysięcy złotych w taki sprzęt, bo potem są też niesnaski, kto tego używa po zasiewach. Ja już znam takie sytuacje, że łowczy używa kołowego sprzętu. No dobra, coś takiego może koło kupić za 2000 złotych, to jest tam 1600 powiedzmy netto, czyli żaden koszt kompletnie i każdy, kto ma telefon komórkowy, może sobie po prostu wpinać i używać na czas zasiewu przechodnio, to nie ma baterii, tego nawet nie trzeba ładować, czyli osoba, która skończy taki dyżur, może po prostu oddać to kolejnej osobie, tak włożyć to do pudełka. Tak naprawdę, słuchajcie, tak naprawdę, słuchajcie, to można sobie to wpiąć do kluczy, autentycznie to jest tak malutkie, że można to sobie wpiąć jako breloczek i mieć to jako backup, po prostu zawsze przy sobie, jak potrzebujemy nagle po prostu termowizora, pyk, wpinamy i mamy. Nie próbuję Wam powiedzieć, że to jest jakiś super rzecz, którą trzeba mieć. Uważam, że jeżeli ktoś nie chce wydawać kupę szmalu, to jest świetna alternatywa, to po prostu działa. To wymaga tylko aplikacji w telefonie. Jest też uchwyt, w którym można sobie to wpiąć, czy tam nawet na statyw powiesić. Natomiast to jest super małe, super lekkie i prawie nic nie kosztuje i działa. Oczywiście nie rozpoznamy płci dzika, podejrzewam, na 100 metrów, tak? Tylko czy nam o to chodzi zawsze? Jeżeli potrzebujemy tylko do obserwacji, potrzebujemy po to, żeby się dowiedzieć, czy tam w ogóle coś jest, jeżeli chodzi o pilnowanie pól, czy w lesie, idziemy po lesie, chcemy sobie podejrzeć, czy do jakichkolwiek innych celów, to po prostu działa. Jak widzicie nagrania, które są bezpośrednio z telefonu, to powiecie, no słaba rozdzielczość, ale powiem Wam szczerze, że z każdego innego termowizora o takiej rozdzielczości matrycy po prostu tak będzie to nagranie wyglądało. Inaczej zupełnie, inna jest percepcja, kiedy widzimy coś w malutkim ekraniku i inna jest percepcja, kiedy widzimy to na większym telefonie, a jeszcze inna jest, kiedy teraz ktoś z Was ogląda na przykład na YouTubie, gdzie jest jeszcze jakoś ucięta, także tym się nie sugerujcie. Zobaczcie bardziej tutaj na telefonie, jak to widać, realnie, powiedzmy w miarę realnie, tak jak to okiem kamery widzi ekran telefonu. Także myślę, że spokojnie zwierzynę na kilkaset metrów rozpoznajemy, jest dobry kontrast, jest cała paleta barw. Ja dostałem też, słuchajcie, do tego, tylko nie wiem szczerze, czy to jest do testów tylko, czy to po prostu jest w zestawie, wydaje mi się, że tylko do testów. Dostałem taki metalowy case, który można pokręcić, pomontować i można to założyć nawet na broń. Ja bym się nie odważył, podejrzewam, że można jakąś wiatrówkę, na jakiś KBKS, ale wolałem nie ryzykować. Szkoda mi tego sprzętu, bo fajny jest, może komuś sprezentuję, może komuś sprzedam, może sobie zostawię. Szczerze mówiąc, chyba sobie zostawię właśnie po to, żeby móc w razie, kiedy poluję z kimś, po prostu komuś przekazać. Powiększenie optyczne tego to jest 2, czyli nomen omen dokładnie takie samo powiększenie optyczne, jakie jest w najdroższym pulsarze, czyli mergerze, też jest 2. To jest świetna sytuacja, dlatego że jest bardzo szerokie pole widzenia. I tak naprawdę nie musimy tym telefonem czy tym termowizorem machać, żeby zobaczyć, co jest na polu. Wiadomo, w mergerze możemy sobie powiększyć aż do 20, przy czym szczerze, sensownie jest do 10. Na 10 super jeszcze jest dobrze, jest stabilnie, na 20 to już jest pikseloza i trzęsie się ręka. Natomiast 2, 5 i 10 świetne powiększenia. Tutaj też możemy cyfrowo powiększyć, co nie ma właściwie najmniejszego sensu. Po prostu sobie obserwujemy przez nominalne powiększenie razy 2. Można to wpiąć bezpośrednio w telefon, można to wpiąć na kablu, można sobie to trzymać w uchwycie, można to trzymać po prostu telefon w ręce, to nie ma żadnego znaczenia. Muszę Wam powiedzieć, że już miałem taką sytuację, mówię to z ręką na sercu, poszedłem na rogacze w takie wysokie trawy, nie brałem termowizora, bo już mam wystarczająco szpeju, ale miałem to dziadostwo w kieszeni i chciałem sobie tam podejrzeć te trawy, czy rzeczywiście nic nie ma, no i okazało się, że jednak jest. Więc mówię, w takich sytuacjach też awaryjnych bardzo fajnie działa. Z wad, no na pewno żre baterię telefonu, zakładam się, że tak jest. Jest to kolejna rzecz, która gryzie nasz telefon. Nie ma ekranu, czy to jest wada, czy zaleta. Można kupić, z tego co wiem, to można kupić malutkiego Infirea, który jest normalnym urządzeniem, tylko po prostu jest dwukrotnie droższy. I to cała zabawa. W moim przypadku jedną z największych wad jest to, że ja to z całą pewnością zgubię.
Kiedyś, prędzej czy później to zgubię, to jest po prostu za malutkie. To wszystko przychodzi jak na Chińczyka w niesamowicie, po prostu jestem zaskoczony, bo przychodzi to w twardym case'ie. Ten case jest naprawdę twardy, jest porządny. W środku jest twarda pianka, dopasowana co do milimetra do tego urządzenia. Wszystko to, co przychodzi z tym urządzeniem, jest porządne. Czyli ta rączka jest też metalowa, ona jest porządna, tam są ustawienia kierunkowe, to wszystko jest metalowe, to nie jest żaden plastik. Więc powiem Wam szczerze, jak na coś, co jest produkowane w Chinach, jak 90% elektroniki w tej chwili, czy może 95 albo 9, no to jestem zaskoczony jakością. Co do jakości wykonania samego tego urządzonka, tu mamy taką gumową osłonkę, która jest też solidna, jest normalna po prostu, nie jest dziadowska. Są dwie wersje. Jedna wersja jest na iPhone'a, druga jest wersja na USB-C. Do wyboru podejrzewam, że można bardzo łatwo to przejściówką załatwić. I co? Pytacie mnie linki do urządzenia. Ja nie wiem, kto to sprzedaje. Mówię, ja tego nie dostałem od żadnych sprzedawców. Po prostu wysłał mi to prawdopodobnie producent albo dystrybutor. Nie wiem, po prostu wysłał maila, czy chcę to przetestować i przetestowałem. Natomiast ponieważ Grzesiu i paru chłopaków prosili mnie, żeby to zamówić, a minimalne zamówienie tam, żeby się opłacało, jeżeli chodzi o transport, to było 10 sztuk, więc mówię Wam od razu, że mam 10 sztuk tego. Normalnie na fakturę to kupiłem na firmę, więc jeżeli ktoś chce, to będę miał jeszcze kilka wolnych zarówno iPhone'a do wejścia iPhone'owego, jak i do wejścia USB-C, więc jeżeli ktoś sobie życzy, tu jest do mnie mail, numer telefonu, proszę, niech ktoś po prostu napisze, skontaktuje się ze mną, po prostu mu sprzedam to normalnie na Paragon, legalnie, z gwarancją, ze wszystkim. Więc mówię, ja nie będę tym handlował, bo nie zajmuję się handlem elektroniką, nie interesuje mnie to aż tak bardzo, nie mam na to czasu ani ochoty, ale ponieważ koledzy mnie prosili, to kilka sztuk zamówiłem. Prawdopodobnie jak oglądacie ten film, jeszcze parę sztuk jest, więc jak ktoś ma ochotę, to skontaktujcie się ze mną, napiszcie w komentarzu swój numer telefonu, to ja zadzwonię, pogadamy, mogę Wam to normalnie, legalnie sprzedać z gwarancją, tak jak to po prostu jest, nowe, zapakowane z gwarancją na rachunek, Paragon, faktura, nie ma znaczenia. Robię to okazjonalnie, po prostu zamówiłem i jest.